na Grand Bazarze, nie tylko tutaj w Teheranie, zawsze negocjujemy cenę. Zapytałem ją, czy zna Bolka i Lolka. Witam serdecznie, kierownik z tej strony, prościutko z Teheranu, z moim nowym koleżką. Salam alaikum, brother. Mój nowy koleżka, Kurdystan, Iranian Kurdistan. Father Iranian Kurdistan, mother Turkish Kurdistan. Yeah, nice Kurd, but we are only Kurd. Słuchajcie, zaczynamy nowy odcinek, odkrywamy Teheran. Łapeczka, komentarz, podanie odcinka dalej na waszych komunikatorach do znajomych. Wiadomo, że wysłanie takiej wiadomości z linkiem do nagrania będzie świetnym paliwem, miodem na serce kierownicze. Moi drodzy, zapraszam was w podróż po stolicy Teheranu, która liczy z 15 milionów leciutko, z 15 milionów ludzi, który jest bardzo duże po prostu zanieczyszczenie powietrza i bo tutaj jest po prostu przemiał ludzi. I pamiętajcie, miasto zawsze jest jak sitko. Miasto zawsze wyciska z ludzi wszystkie soki, jakie tylko może wycisnąć. Dlaczego? Bo tutaj w mieście zawsze jest drogo. Duże są możliwości, ale te możliwości wymagają też dużego poświęcenia bardzo często. Więc pamiętajcie, nie zawsze nic na siłę. Nic na siłę. Zaczynamy. Zwróćcie uwagę na architekturę. Architektura perska pomieszana z architekturą arabską. Przyznam szczerze, że jestem wielkim fanem tej części świata i architektury i ogólnie designu, który możemy zaobserwować na ulicach. Lubię chodzić takimi chodnikami. No, kolega mi tutaj swoją czuprynką zasłania. Dlaczego lubię chodzić chodnikami? Ponieważ można dużo wyciągnąć w związku z modą tutaj panującą. Pamiętajcie, że jesteśmy w kraju muzułmańskim, gdzie przeważają szyici, no i wpływ religii jest dość znaczący, ale zobaczcie, że niektóre kobiety mają zakryte głowy, niektóre nie mają zakrytych głów. O, majtasy można kupić. Niektóre nie mają zakrytych głów, więc tutaj Teheran charakteryzuje się taką, powiedziałbym, bardziej otwartością kulturową. Wpływ zachodniego, kolegę zgubiłem, wpływ zachodnie wpływy odgrywają duże znaczenie. Proszę bardzo, wszystko ceny są, a weź przeczytaj. Bądź mądry, nie, Paweł? Wpływy zachodnie ewidentnie są w Teheranie. Teherańczycy, mieszkańcy Teheranu, nazywam ich Teherańczykami, dobrze ich nazywam, są, powiedziałbym, bardzo otwarci na nowe. Chcą nowego. Ale świetny placyk. Kinematografia irańska. Niestety aż tak dobry nie jestem. Tutaj koleżka z aparatem. Tak dobry nie jestem w te klocki, więc nie powiem wam za dużo o kinematografii. Może wy mi powiecie. Może przychodzą wam do głowy jakieś tytuły filmowe, które warto znać. Z miłą chęcią obejrzę na drobie. Pamiętajcie, że w kulturze, w życiu Irańczyków herbata bądź kawa odgrywają znaczącą rolę, więc wszędzie możecie się napić herbatki bądź kawy i zjeść coś słodkiego. Lokalna miejscowa, gdzie kepsa można zjeść. Patrzcie, jaki wariat. Podajcie na to. Ja pier, to jest turecka buła z tureckim mięsem. Kurczę. Thank you, brother. Chłopaki mi tutaj pomagają. Cebulka, pomidor, mięsko, sałata. Wszystko jest. A wy pewnie głodni siedzicie i sobie myślicie, co tu zrobić do jedzenia. A kierownik takie rarytasy w Teheranie je. Badajcie na to. Żyć, nie umierać.
Rąk brakuje. Thank you, brother. Też jakie koledzy pomagają. Mistrzostwo. Nie uwierzycie, ale ledwo kończę tego wariata. Jest tak duży. Koszt takiego wariactwa 16 zł z pepiną. 16 zł na warunki irańskie to jest dużo, ale nie zapominajmy o tym, że jesteśmy w stolicy, a stolica zawsze generuje większe koszty życia. Jesteśmy na rewirze wokół bazaru wielkiego. O kurde, nie, tędy nie będziemy wchodzić. A może i wejdziemy. Zaraz spróbujemy się przebić w lewą stronę i pokażę wam, co tutaj sprzedają i czym handlują, bo to bardzo ważne. Ale się objadłem tą kanapką po prostu po korek. I ja cię, zobaczcie, jakie to jest ogromne. Tu są różne segmenty, tak jak na każdym bazarze. Ten jest segmentem jubilerskim, co nas nie interesuje. Nować panna przyszła kierownika, pewnie by pierścionek by chciała. Imię jej na H. Ale nie mówcie jej, dobra? Tutaj lody, nie lody, to później spróbujemy. A, dziewczyny ponczusie, słodkie dziewczyny. Wyroby ze srebra. Charakterystyczne. Bardzo podoba mi się ta lufka do palenia, chociaż nie palę. Zobaczcie, jakie piękne. Ty, to nie jest takie drogie. Jak tak popatrzysz na te ceny. Może to w dolarach, może to w tysiącach, ciężko powiedzieć, ale robi wrażenie. Taka zastawa w domu to by się na pewno przydała. Takie piękne lustro za 2753 tysiące tumanów. To jest dość ciekawe. Taka szkatuła. No i tutaj jeszcze kolejne. Słuchajcie, można sobie płytę kupić, hajsik wymienić. Wszystko można. Kolczyki, łańcuch złoty z jakimiś kamieniami. Tutaj w Iranie dość powszechne są, chciałem wam pokazać topazy, ale może jeszcze będzie ku temu okazja. Topaz to jest niebieski kamień, chyba po drugiej stronie widzę topaz. Nie. O kurde, już bym nosem w tej witrynie wylądował. Nie widzę tutaj topazu. A nie, tutaj jest. Proszę bardzo. Szlifowany irański topaz. Tutaj zdradzę wam troszkę zza kamery, będąc za obiektywem, że dziewczyny tutaj są bardzo otwarte jak na Iran. W sensie w dużym mieście zawsze są otwarte. I autentycznie tak z partyzanta patrzą na mnie i nawiązują kontakt wzrokowy bardzo, powiedziałbym, w sposób agresywny i intencjonalny. Więc co ja mogę więcej powiedzieć? Kierownik jest zbyt grzeczny. Spójrzcie, jaki świat jest ciekawy i interesujący. Przed 79 rokiem, tutaj, czyli przed rewolucją, nie można było zakrywać głów, nie można było po prostu jako kobieta nie mogłaś zasłaniać i proklamować zachowań ortodoksyjnych, religijnych. Po 79, kiedy Iran stał się Islamską Republiką Iranu, imamowie przejęli władzę, wszystko się zmieniło. W sensie, jeżeli wcześniej funkcjonowało to w taki sposób, a po rewolucji funkcjonuje to w taki sposób. Zobaczcie, jakie to jest płynne. To pokazuje, że zasady dyktują, jakby to ująć, zasady dyktują ludzie wpływowi. No i czy masz zakrytą głowę, czy odkrytą, no co za różnica? Żeby nie było. Powiedziałem, co za różnica, ale pamiętajcie, że ja postrzegam, odbieram to rzeczywistość zastałą, w której aktualnie jestem, przez pryzmat wielu aspektów wolnościowych. No, na dobrą sprawę przecież w Europie nie mamy tylu ograniczeń
aktualnie, ile na przykład Irańczycy tutaj. Więc pamiętajcie, to moje postrzeganie rzeczywistości, w której aktualnie jestem, jest zeuropeizowane i niekoniecznie musi się zgadzać z waszym światopoglądem, bo to jest bardzo subiektywne. To, jak widzimy i to, jak odczuwamy. To, że dla mnie nie robi różnicy zakrycie głowy, na przykład dla kogoś z was albo dla którejś z was, to zakrycie głowy będzie super, super ważne. Będzie silnym symbolem. Pamiętajcie jedno, zaplułem się, że na Grand Bazarze, nie tylko tutaj w Teheranie, zawsze negocjujemy cenę. I powiem wam jedną ważną lekcję życiową, że podczas podróży na Bliskim Wschodzie człowiek uczy się negocjowania i to później w życiu się przydaje, ale później wychodzi trochę cebula z tej lekcji. No bo jak przyjeżdżasz do Polski i przychodzisz do sklepu, to mówisz: ty, a może coś byśmy spuścili z ceny? A w Polsce po prostu, wiecie, już to po prostu zanikło. Kiedyś to było, tutaj szef prawie nie przejechał, ale już zanikło. Zauważcie, jak często można zobaczyć różne aspekty związane z ceramiką, ale też aspekty związane z religią. Są to cytaty z Koranu, rzecz jasna. Salam alaikum. Architektura orientalna, czyli kopuły, ceramika, łuki. To jest bardzo powszechne dla bazaru, Grand Bazaru. A, tutaj, sorry. Salam. I co ja wam powiem, zaczepiają mnie tutaj co chwilę. Nie można zapomnieć również o kwestii, którą Grand Bazar pełnił na Jedwabnym Szlaku. Jedwabny Szlak to nic innego jak szlak kupiecki, szlak handlowy łączący wschód z zachodem. Ciekawe, jak to u was będzie, które strony będą pokazane. Wschód z zachodem. I tutaj właśnie w Teheranie ludzie podróżujący z jednej i z drugiej strony spotykali się, żeby wymieniać towary, wymieniać informacje, handlować. Jeżeli jest w mieście handel, jest duży przepływ gotówki, a tutaj kiedyś był, również teraz jest, to miasto na tym zyskuje. Dlaczego? Ponieważ ludzie muszą jeść, ludzie muszą spać, ludzie muszą korzystać z toalety, ludzie chcą używać ubrań, jak jest zimno, a tutaj jest zimno w Teheranie. Jak prześledzicie sobie klimat Iranu, to zobaczycie, że w jednym momencie możecie doświadczyć 4 pór praktycznie roku. Godzina 16. Pomalutku sprzedawcy kończą dzień i zamykają swoje sklepy, żeby odpocząć. Ciemno się też robi, już trzeba iść na chatę, żonę, jak to mówią, przytulić. Nie no, śmieję się. Zaraz powiecie, że jestem jakimś taki fanatyk. Nie no, dobra, nie żarty żartami. Proszę zobaczyć kopuły, łuki charakterystyczne dla sztuki i architektury orientalnej. Tutaj aspekty. Tutaj szefowa chciała przejść aspekty związane właśnie też widać aspekty z architektury arabskiej. Witraże, nie witraże. Zobaczcie, jak to pięknie jest połączone. Czy tylko ja mam wrażenie, że wszędzie sprzedają majtki i biustonosy? Dziewczyny mnie tu z bara biorą. Wychodzimy z bazaru. Raz do dechy. Ogień. Patrzcie, jak tłoczno. No to ma swój klimat. Zakupieni po pachy. O kurde. Nie przejdziemy. Ty tutaj nie ma, że ten. Tutaj jak się nie przeciśniesz, to nie przejdziesz. W takich miejscach jak bazar trzeba bacznie pilnować dokumentów i hajsiwa. Dlaczego? Pomimo, że jesteśmy w kraju muzułmańskim, gdzie Koran ściśle zabrania, to pamiętajcie, że prawo prawem, ludzie ludźmi. Różne mają mindsety, czyli oprogramowania w głowach,
które niestety na pewno rzadziej niż w Europie wychodzą poza schemat, ten taki powiedziałbym nielegalny, więc trzeba tego wszystkiego pilnować, zwłaszcza paszportu, bo pieniądz to rzecz płynna, jest i go nie ma. Jednak z paszportem, brak paszportu mógłby się przyczynić bardzo do kłopotów tutaj, żeby wyjechać. Niestety, no paszport jest takim dokumentem, który musisz mieć zawsze. Polecam wam zawsze zrobić zdjęcie, jak jedziecie gdzieś w podróż, mieć zdjęcie paszportu. Zawsze to może po prostu później pomóc w razie czego otrzymać duplikat bądź możliwość wyjazdu z danego kraju. Sprzedaż na ulicy. Dlaczego na ulicy? Ponieważ na bazarze trzeba zapłacić podatek od miejsca. Na ulicy przychodzisz i sprzedajesz. Ty, ale gościu wysoki, z ponad 2 metry. Możesz kupić taniej rzeczy używane. My tutaj mamy ten tragarze. Fucha, ciężka fucha. Czarina, ty. Majdan Ech Mohammadi. Tutaj też się toczy biznes. Majteczki można kupić. Ciasteczka można kupić. Te kamery to są, powiedziałbym, wafla warte, ponieważ jak pokazuje historia jeszcze kilka lat wstecz, no nie tak dawno, nie kilka lat, tylko bardzo niedawno taka kontrowersyjna, powiedziałbym, sytuacja w Iranie dotycząca wolności słowa i wolności ubioru. Nie będę tutaj mówić bezpośrednio o co chodzi. Niektórzy się domyślą, niektórzy mogą poczytać, wpisać. Chodzi o to, że o nakrycie głowy, kobietę, hijab i różne inne rzeczy. To sytuacja, która miała miejsce na przykład w metrze, gdzie były kamery. Niestety te materiały zniknęły z niewiadomych przyczyn. Tak wygląda bilet w metrze. Przykładasz i Paweł otwiera i wchodzisz. Spójrzcie, jak w metrze są elegancko zrobione przeróżne zdobienia ceramiczne. Ja jestem fanem zdobień ceramicznych. Musimy teraz zobaczyć, w którą stronę mamy iść. Spokojem można powiedzieć, że Teheran to jest taka mieszanka nowoczesności z przeszłością. Naderi Restaurant, 1927 rok, gdzie spotykała się inteligencja i śmietanka. Najstarsza restauracja tutaj i kawiarnia w Teheranie. Jednak niestety nie dostałem zezwolenia na to, żeby wam ją pokazać od środka. Dom po lewej to dom europejski, dom polski, dom po prawej to dom na Bliskim Wschodzie. Filozofia, idea tworzenia rodziny sama za siebie przemawia. Moi drodzy, na dzisiaj będziemy kończyć. Wracamy za kilka sekund jutro.
Jesteśmy w gościnie u mojej koleżanki Matiny. Matin dziwnie się nazywa, ponieważ jej imię jest męskie i takie otrzymała. I często ma problemy, na przykład jak studiowała i zamówiła sobie, w sensie złożyła podanie o miejsce w domu studenta, to przydzielili ją do sekcji mężczyzn, no bo jej imię sugerowało, że jest mężczyzną i później musiała to odkręcać i takich sytuacji było o wiele więcej. Nie kręcę Matin ze względu na to, że nie za bardzo, tak wyczułem, że nie za bardzo ma ochotę na to, żeby być na filmach i ja to w zupełności rozumiem. Jest moim gospodarzem, respektuję jej potrzeby, jej warunki bycia tutaj. I rozmawiając z Matin o tym, co łączy Polskę i Iran, to na dobrą sprawę ona nie była w stanie nic znaleźć. Ale kiedy zacząłem jej mówić o bajkach, tak, o bajkach, polskich bajkach, które były rysowane i animowane w Bielsko-Biała w latach 60., latach 70. To były te czasy, kiedy te bajki były te najlepsze, takie kultowe bajki. I zapytałem ją, czy zna Bolka i Lolka. Słuchajcie, no ona mówi, no jasne, Bolka i Lolka to znam oczywiście. Jak dobrze pamiętam, Bolek i Lolek był emitowany od 63 i chyba 63, 64. Więc zobaczcie, ile czasu już minęło. I ona mówi, oczywiście Bolek i Lolek w Iranie każdy zna. No i myślę sobie, okej, jeżeli Bolka i Lolka wszyscy znają, no to pytanie, czy znają też pozostałe? No to zaczynam. Pytam, koziołek, matołek. Mówi, nie, koziołka, matołka to nie znam. No dobra, myślę, kurczę, kolejna bajka. Pytam, a czy znasz Reksia? No wy na pewno znacie. Mówi, naprawdę Reksio, oczywiście, jak byłam mała to oglądałam. Ja mówię, o co chodzi w ogóle, że skąd polskie bajki w Iranie? Skąd licencja na polskie bajki w Iranie? Czy to było licencjonowane, czy to w ogóle było bardziej... Jak to się stało w ogóle? Ciekaw jestem, może wy znacie odpowiedź. Pytam, zaczarowany ołówek. No to mówi, że nie. Jaka tam jeszcze bajka była? Zaczarowany ołówek. I jeszcze kilka jej wymieniłem bajek polskich. Zapytałem też o Krecika. Krecik nie jest oczywiście bajką polską, jest bajką czeską, ale tak pogadaliśmy sobie. No to właśnie w sumie chyba 2 albo 3 bajki. Nie pamiętam tej trzeciej bajki, która też tutaj była emitowana. Polska bajka. Ale byłem pod dużym wrażeniem i ona kompletnie nie miała świadomości, że to były produkcje polskie. Zobaczcie na to, jaką kierownik ma miejscówkę do spania. Plecak sobie tutaj stoi. Miejscówka super do spania. Powiem wam, że no tak się wyspałem, jak nie wiadomo co. To jest zarąbiste, że można u lokalnych znaleźć miejscóweczkę. Ja się zbieram na zewnątrz, jeszcze pozwiedzać troszkę Teheran, nie ukrywając, że trzeba powiedzieć, że mój czas podróży dobiega ku końcowi. I niestety, bądź wstety, seria z Iranu będzie serią ostatnią. Muszę złapać trochę oddechu, muszę trochę się zregenerować, bo czuję, że troszkę mi siła opada, ale też muszę załatwić sporo spraw formalnych w Polsce. Dużo się nazbierało tego i no niestety trzeba to wszystko podomykać, podopinać, żeby to ładnie wszystko grało, więc taka sytuacja. Plecak spakowany. Jutro w nocy, znaczy dzisiaj w nocy o północy będę wyjeżdżać na lotnisko i ruszać dalej w kierunku Polski. Ale ten odcinek nie jest ostatnim odcinkiem, bo chcę wam jeszcze pokazać w Teheranie cząstkę polskości. I ten polski odcinek będzie odcinkiem prawdopodobnie ostatnim, a może przedostatnim, bo jeszcze pokuszę się o pewne podsumowanie podróży i krajów, które odwiedziliśmy w tym projekcie, więc bądźcie czujni. Zobaczcie, koleżanka mi zostawiła klucze i ma bezpośrednio wyjście z domu, jest bezpośrednio do windy, a od klatki jest oddzielona
No, na P. Na P. A od klatki jest oddzielona drzwiami takimi. Prywata. Nie poruszałem aspektów związanych z wypłatami tutaj w Iranie. Ile zarabiają? To jest dość ciekawe, bo moja kumpela, kończąc studia, mając 23 lata, bo ona teraz ma zrobiony w ogóle doktorat, to już pomijam, mądra dziewczyna, ogólnie mądra, inteligentna kobieta, zrobiła doktorat i teraz słuchajcie, skończyła studia 20 lat temu, bo to już starsza, dojrzała babeczka. 20 lat temu, kiedy skończyła studia, zarabiała, uwaga, $600. $600, no to było, nawet jestem w stanie stwierdzić, że więcej niż w Polsce. Powiedziała, że zarabiała tak dużo, że te pieniądze, po prostu tych pieniędzy, o proszę, szefie, tutaj, tych pieniędzy było tak dużo, że no nie wiedziała za bardzo, co z nimi zrobić, więc odkładała i finalnie kupiła samochód. Później samochód sprzedała za równowartość 20 razy więcej niż kupiła. Jak sprzedała samochód, w ogóle taka inflacja, jak sprzedała samochód, to kupiła mieszkanie, w którym teraz byliśmy. I 20 lat temu zarabiała $600, a dziś, na dzień dzisiejszy, uwaga, zarabia $200. I przez 20 lat nie zmieniła pracy. 20 lat pracuje w państwowej, w budżetówce tak zwanej, irańskiej. I zobaczcie, jak została zdegradowana. Z 600 na 200. I powiedziała mi, że w tym mieszkaniu, w którym teraz jestem, gdyby nie było jej na własność, to nie byłaby w stanie kompletnie wynająć sobie takiego mieszkania, ponieważ byłoby dla niej zbyt drogo. Więc w odpowiednim momencie zainwestowała pieniążki, czekajcie, bo zgaśliście. W odpowiednim momencie zainwestowała pieniążki i kupiła sobie kwaterę. To jak na przestrzeni 20 lat, dzięki Paweł, to jak na przestrzeni 20 lat zmienia się dewaluacja pieniądza w Iranie, to jest niesamowite. I koleżanka opowiada, pojechała na konferencję do Belgii, później do Paryża, dostała wizę, bo wiecie, studenckie, konferencyjne wizy są łatwiejsze do otrzymania. No i pierwszy raz była za granicą i tak daleko, wiecie, Europa w ogóle. Kobietka zarabia $200, jedzie do Europy i mówi tak: Tomek, ja w Paryżu, przyjechałem do Paryża, pierwszy raz w podróży, nie wiem za bardzo jak wynająć hotel, jak w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi, drogo jak pierun. Ja pytam się, no dobra, i jak wynajęłaś ten hotel? Ona mówi, no wynajęłam hotel, w sensie taki znajomy mi pomógł. Ja pytam się, ile kosztował, a ona 300 euro. Ja mówię, ile? 300 euro? Szalona jesteś. Ona mówi, tak, zapłaciłam 300 euro za noc w hotelu, w którym byłam tylko 5 godzin, bo miałam tak mało czasu, żeby pozwiedzać Paryż, że poszłam w nocy go zwiedzać. No i summa summarum 300 euro pękło. Pytam, a kolejne hotele w Belgii i w Luen, w Brukseli i w Luen, ile kosztowały? I ona opowiada, 200, 180 euro. Ja mówię, Matin, oszalałaś, przecież to się da zrobić taniej. Ona mówi, no ja wiem, a za konferencję ile zapłaciłaś? No, $1000. Ja cię, mówi Matin, kurczę, to jest dobry początek, dobra lekcja, dobra inwestycja w wiedzę. I Matin mnie pyta, Tomek, a da się taniej podróżować? Ja mówię, Matin, ten twój tydzień w Europie to dla mnie jakieś, nie wiem, z 3, a nawet może z 3 miesiące w Afryce. Mówię, da się. Jak widzicie, początki są trudne podróżowania, ale z biegiem, z kolejnymi krokami na pewno jest łatwiej i taniej, bo człowiek nabiera wiedzy, ogłady i wszystko staje się o wiele prostsze. Tutaj w metrze w Teheranie jest bardzo dużo takich rysunków, które mają, powiedziałbym, drugie dno i które skradły moje serce, ponieważ człowiek, patrząc na nie, jest w stanie się zatrzymać i przemyśleć,
troszkę swoje życie. Jesteśmy kawał drogi od centrum, bo mamy tutaj misje. Kierownicze misje zawsze są ciekawe, odkrywcze dla kierownika i miejmy nadzieję, że drodzy widzowie również i dla was. Wiem, że siedzicie rozwaleni teraz na kanapie albo na łóżku, odpoczywacie, a kierownik tutaj przemierza niczym rentgen Teheran. Szanowni widzowie, kończymy ten odcinek dzisiaj. Dziękuję za wspólną podróż. Dziękuję za wysłuchanie, za obejrzenie. Pamiętajcie o pozostawieniu śladu węglowego, czyli komentarza, łapeczki, czyli paliwa napędowego dla kanału. No i rzecz jasna, śladu sandałowego. Ślad sandałowy to nic innego jak synonim podania dalej odcinka, skopiowania linku i powiedzenia swoim znajomym: ej, słuchajcie, jest taki kierownik, który zwiedza świat, musicie go oglądać. No, więc takim miłym akcentem kończymy odcinek. Żeby zajawić wam, co będzie w kolejnym odcinku, to powiem wam, że w kolejnym odcinku pogadamy troszkę o polskości w Iranie, o polskości również w Teheranie, ponieważ ta polskość tutaj żyje. Nie mówię więcej, tylko taką zajaweczkę jak teraz, żebyśmy się mogli zobaczyć w kolejnym odcinku. I cóż, do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie, pamiętajcie pogłaskać czarki i pulpety. Czarek to pies, a pulpet to kot. No, więc z czołem i witam w ogóle i żegnam, nie żegnam, witam nowych widzów. Starych serdecznie pozdrawiam. Pulpetina. Chodź do wujka kierownika. Pulpetina. Kicia.